To jest moja ulubiona rzecz na świecie. Kawa? No. Od czasu powrotu z Nowego Jorku nie udało mi się jeszcze naprawić aparatu, tego, który zamógł tam, więc dzisiaj zamierzam to zrobić. A przy okazji też uznałem, że robimy nowy aparat. Chodzi o Lumixa GH5S, czyli ulepszoną wersję tego aparatu, którym kręcę teraz. Tak naprawdę ciągle jest tyle projektów dookoła nas, że warto mieć więcej niż jeden aparat podobnej klasy i na podobny magnet. To jest niestety podłe z tym postępem technologicznym, że w momencie jak GH5 już się przyzwyczaiłem do GH5, to już GH4 nie jestem w stanie patrzeć na ten sprzęt. Jaram się bardzo, chociaż jestem też troszkę przestraszony, ponieważ ten aparat jest bardzo słodko-gorzki, ten, który teraz kupiłem. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Najpierw oddamy na gwarancji ten aparat, którym nagrywam teraz. Dobrze wiedzieć, że firma jeszcze stoi. Stoi. Będziemy instalować nowe kolory tła. No, spoko. Więc to są nowe tła, które będą wykorzystywane na kanale The Waga Pies oraz w Mądrościach Tłumów i innych naszych programach. Na Waga Pies teraz w ogóle przechodzimy w taki model, gdzie redakcja to już nie będziemy tylko my. Mamy teraz Rio oraz Teresę, którzy będą prowadzić z nami ten kanał. Zobaczymy, co z tego się urodzi. Radosia Rozemu. po angielsku. Angielsku, is that English? Yeah, it is. Got him. Po angielsku means in English. Angielsku. Prawie japańsku. Japanska, Which is Japanese. Yeah. Serio? Means seriously? Yeah. Like above the screen. Just like this. No dobra, witam na nowym aparacie. Jest prawie taki sam jak poprzedni. Jeszcze muszę go sobie skonfigurować, bo mam wszystkie nawyki pod swój poprzedni egzemplarz, który już był tak odpisowany po gąciarzowemu. Raz. No nie mam pojęcia, czy się dźwięk nagrywa, czy nie. Panasonic zrobił mi niespodziankę, bo o ile GH5 sprzedawana w Japonii ma przełącznik na angielski, o tyle GH5S już jest całkiem po japońsku. Więc wróciłem do czasów GH4, gdzie przez parę lat używałem aparatu z japońskim menu. Dobrze, no więc pozwólcie, że wam opowiem, o co tutaj chodzi. GH5S to jest taka ulepszona wersja aparatu GH5. Ja GH5 używałem od czerwca zeszłego roku praktycznie non-stop i ten aparat bardzo wyparł wszystkie inne moje aparaty typu Sony A7S II w zastosowaniach vlogowych, w zastosowaniach profesjonalnych niekoniecznie. No i GH5S to jest taka wersja specjalna GH5 stworzona z myślą o profesjonalistach i najważniejszą jej funkcją... przejście. Najważniejszą jej funkcją jest możliwość bardzo wysokiego ISO. To znaczy ujęcia po ciemku, chociaż z wysokim ISO to nie jest do końca tak, że chodzi tylko o ujęcia po ciemku. Opowiem o tym później. Możliwość wystrzelania ISO bardzo wysoko, do rzędu 50 000, jest rzuceniem rękawicy Sony. Panasonic uznał, że skoro ten segment rynku aparatów jest praktycznie w tym momencie podzielony pomiędzy Sony A7S II oraz Lumixa GH5, to zrobi wersję aparatu, która dojedzie Sony właśnie tam, gdzie Sony jest najmocniejsze. Czy to się udało? Podobno tak, natomiast została podjęta bardzo kontrowersyjna decyzja projektowa, to znaczy usunięto z tego aparatu stabilizator obrazu, który jest jednym z ulubionych feature'ów wszystkich vlogerów. Ten aparat to jest taka trochę skórka za wyprawkę. Dostajesz jedną bardzo ważną i potężną funkcję, ale w zamian poświęcasz inną bardzo ważną i potężną funkcję. Dobra, udało mi się w japońskim menu zmienić parę ustawień. Slow-mo znalazłem. Ja nie lubię tego efektu, jak slow-mo jest za bardzo slow. Bo tak patrzysz, jak ktoś robi krok i tak sobie myślisz, no już idź szybciej.
No ale niestety, nie? Trochę czuć, że tego stabilizatora tutaj nie ma. No nie obejdzie się tego. Za naszą nieobecność bardzo dużo prezentów tutaj przyszło, więc teraz otworzymy prezenty. Przyniosłem rzeczy. To nie jest do końca prezent, ale to są kosmetyki. O tym jeszcze będzie mowa później. Serio? Następne Nie, pudełko kto to w środku. zrobił? W środku jest więcej kosmetyków tej samej firmy. Dziękujemy bardzo, nie że się śmiejemy, ale... Jest chyba to samo. To jest więcej kosmetyków niż ja zużyłem w swoim życiu. Na pewno. Jestem Kazu. Dziękujemy bardzo. Kazu jest... Książka Japończyka o Polsce. Szanowna pani Katarzyna Meciński, Polski Komitet Olimpijski. Olimpionik. Pismo edukacyjne Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Apeteria i znaczki pocztowe limitowane. Dziękujemy bardzo. Okej, następna paczka od Mariusza Czesaka. Kanada. Pocztówka z Montrealu. Jest po francusku napisana. Jak wygląda? Niesamowicie. Nie wiem, to jest spoko. Jest list. Let's go Canada. Dziękujemy. Żeby to było więcej kosmetyków. W paczce znajdziesz straszliwego potwora chaosa, który powstał w wyniku nadmiaru papierowych dokumentów. Nasz produkt Paperless dzielnie z nim walczy, redukując ilość zbędnych papierów. Dziękujemy, to jest ładne. U nas to bardziej taki chaos tych kabli i baterii. Magazyn Sprawny Marketing. O, sami znajomi na okładce. Jacka znam i Rahima znam. Pozdrawiam Rahima Blaka i Jacka Kotarbińskiego. Odbyła się konferencja tydzień temu. No nie było nas. Pozdrowienia dla Krzysia i Kasi z zaśnieżonej Niewodnej. To już prawie Bieszczady. O, Patrz jakie to ładne. Śladami cudów natury. Ameryka Południowa. Kasiu, Krzysztofie, z miłością przedstawiam moją pierwszą podróżniczą książkę o wyprawie do Ameryki Południowej Śladami cudów natury. Książka nazywa się Śladami cudów natury. Mam dużo zdjęć. O, jest ten Solar de Uyuni. Uyuni. Ładnie wydana, gratuluję. O, to jest chyba Buenos Aires, to? To jest moja ulubiona rzecz na świecie. Kawa? No. Ładna. Bardzo dziękuję. Five Elephant. To rozumiem, że to jest jakaś palarnia. Dostawanie kawy to jest jedna z moich ulubionych rzeczy. Boję się, że za dużo kawy dostanę. Tak troszkę mi przysłajcie kawy. Dogadajcie się wszyscy między sobą, żeby nie wszyscy naraz to samo, Robimy tylko... grupę dostarczania kawy i tam będziecie się zamieniać, kto wysyła kiedy. Tak. O. Wiesz co to jest? Nie wiem. A ty wiesz? To mnie zdziwiło, że ty wiesz. To jest gra. Wiesz, skąd ty Wiem. wiesz? Pamiętam. Naklejki. Dziękujemy bardzo. Super hot. Nie wiedziałem, że jest gra karciana. To jest gra karciana. No to jest gra karciana. Dobrze, dziękujemy wszystkim za prezenty. Jeśli chcecie nam coś wysłać, to adres jest w opisie tego filmu. No nie wysyłajcie za dużo, bo w Japonii są małe mieszkania i musimy to wszystko potem gdzieś umieścić. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom. Dziękujemy. No dobra, to jest ta mroczniejsza strona unboxingów. Teraz muszę to wszystko posprzątać. Zazwyczaj, kiedy mówi się o wyższym ISO, to ludzie mają na myśli zdjęcia nocne, co jest oczywiście ważne, ale wyższe ISO i ogólnie jasność aparatu to nie tylko kwestia tego, że możesz robić ujęcia wtedy, kiedy jest ciemniej. Jeśli twój aparat może robić zdjęcia w coraz gorszych warunkach oświetleniowych, to znaczy, że masz większe pole manewru. Możesz na przykład więcej bawić się migawką. Możesz też użyć ciemniejszych obiektywów w trudniejszych warunkach. Ten obiektyw, mój ulubiony obiektyw
obiektyw ostatnich miesięcy, 100-400 lajki. Na GH5 ten obiektyw jest bezużyteczny po zmroku, a wydaje mi się, że na tym aparacie będzie użyteczny. Jeśli chcecie, to kiedyś mogę zrobić film na temat tego, jak działa ekspozycja. Jak to zrozumiesz, to wszystkie aparaty, począwszy od smartfona aż po profesjonalną kamerę, staną przed tobą otworem, bo wszędzie zasady są takie same. Jeśli chcecie o tym posłuchać, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i pomyślimy. Rachunki za prąd jeszcze. No, super.